Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola MR201 telefonu z 1998 roku. No i pokażę tak obrazowo, jak ta Motorola wygląda, jej baterie. Tutaj zobaczmy, bardzo duże klawisze Motorola, bardzo wygodne. Jak na tamten okres czasu oczywiście bezkolorowy wyświetlacz. Tutaj u góry mamy, widzicie, otwory na głośniczek od rozmów. Fajną antenkę wysuwaną, w tym przypadku antenka nie jest tutaj odkręcana, tylko wysuwana. Niestety teraz mamy troszkę dni pochmurne, no i słabej jakości mam obraz, ale myślę, że coś tam zobaczycie na tych filmikach moich, bo mam nagrać sobie właśnie kilkanaście takich właśnie starszych telefonów z przełomu właśnie 2000 roku i poniżej. Tu zobaczmy, na samym dole mamy jakieś porty. Nie powiem Wam dokładnie, jakie to są porty, nie chcę Was tutaj kłamać. Tu jest jeden, tu jest drugi i u góry widzimy trzeci. Tu jest po środku. Tak to wygląda tu obrazowo, jeśli chodzi o tą Motorola. Dość fajna, jak na właśnie przełom 1999, 1998 rok, no i 2000. Tu sobie zobaczymy baterię. Zobaczcie, jaka fajna bateria w tym telefonie. Tak, długie paluszki. Pokażę Wam dokładne informacje tej baterii. Gdybyście szukali taką baterię, no bo ciężko teraz taką baterię oczywiście znaleźć, to chyba sami byście taką baterię stworzyli, bo byłaby taka możliwość. No i zobaczmy tutaj pod spodem, pod nalepką baterii, dokładne informacje tej tutaj Motorola. I tu mamy taki dokładny typ, wersję MP1 1D11, no ale dokładna nazwa tego Motorola to MR201. No i tu widzimy, że została wyprodukowana w Niemczech. Wcześniej Motorola produkowała właśnie dobrej jakości telefony. No i właśnie, tak jak mówię, w Niemczech. Tu zobaczmy jeszcze odpinanie naszej karty SIM. Dość ciekawa tutaj blokada. No i teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku. Ściągamy tutaj oczywiście naszą tylną klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM, jeśli jest w urządzeniu, to nie jest. I teraz zabieramy się do odkręcenia śrubeczek, tutaj tylko starszego typu, gwiazdkowe, tu jest jedna, tu jest druga, tu u góry widzicie jest trzecia i tu jest czwarta. I jeszcze znajduje się piąta, tutaj po środku, tutaj oczywiście nie widać, gdy jest tutaj nalepka nasza nieuszkodzona. No i odkręcamy sobie je. Tutaj dość ciężko się je odkręca. Uwierzcie, teraz ja odkręcam takim śrubokręcikiem dość wąskim, dość lekkim, to naprawdę bardzo ciężko mi tutaj odkręcić. Tutaj najlepiej takim dość solidnym sobie odkręcić, ale w moim przypadku takiego tutaj nie miałem rozmiaru, no i musiałem właśnie szukać w tych cienkich. No i druga śrubeczka już jest. Tu jest trzecia. Czwarta śrubeczka. No i tutaj mam jedną uszkodzoną, bo widziałem. Musimy coś pokombinować. No i bierę właśnie jakiś inny tutaj śrubokręcik. Płaski, który po prostu sobie poradzi z tą śrubeczką. Tu widzicie, ona jest dość wytarta. No i było ich 5, potem sobie na bok. I teraz zobaczmy, tutaj bardzo prosty sposób nam wszystko odchodzi. Nasza tylna obudowa. Tutaj zobaczcie, co ciekawe. Tu jest właśnie ten cały wysuw naszej antenki. Tu jest taka berłeczka od napojów gazowanych. Taka włożona, zobaczmy. Bardzo prosta, mięciutka. Sobie włożę z powrotem, żeby nam nie zginęła. Tu mamy złącza naszej baterii. Tu się już sypią.
Niestety to jest wszystko już uszkodzone. Tak samo tutaj głośniczek główny w tym miejscu. Antenka zasięgowa. Teraz sobie tu przejdziemy do naszej płyty głównej. No i zobaczmy. Nasza płyta główna jest dość tutaj ogromnych rozmiarów. Takie złoże tutaj miedzi i złota. Dość tego dużo jest, jak widzicie. Na samym dole widzimy porty te 3. Tu jest jeszcze pewnie mikrofonik w tym miejscu. Lutowany, zgrzewany. I nasz wyświetlacz tutaj bez koloru. Tutaj zobaczcie ten wyświetlacz. Możemy go oczywiście wymienić. W tym przypadku w dość łatwy sposób. Tutaj wystarczy z dwóch stron, widzicie, podwadzić nasze tutaj blokady z jednej, no i z drugiej strony wybijamy sobie i tutaj podwadzamy i wyciągamy nasz tutaj szeroki wyświetlacz. Tutaj zobaczcie, jak fajnie wygląda z drugiej strony nasz wyświetlacz tej Motorola. No i dobrze, no taki prosty demontaż tutaj widzicie. Aha, jeszcze sobie zobaczymy tutaj na przedniej obudowie. Tu mamy głośnik tutaj bardzo olbrzymich rozmiarów. Tu fajnie ono wygląda. Tutaj podprowadzimy sobie go. No i nam wyskakuje. Zobaczcie, jaki olbrzymi głośnicur w tej Motorola, naprawdę ogrom. Podłączyć go do takiego soniaka czy do innego urządzenia telefonu klasycznego, mniejszego, naprawdę dałoby radę. Dobra, teraz sobie z powrotem wszystko wkładamy w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz głośniczek, tutaj olbrzymich rozmiarów. Zakładamy z powrotem na płytę nasz wyświetlacz, wsuwamy, zapinamy. Tutaj przypinamy z dwóch stron nasze zaczaski. Teraz jeśli chcemy, ale ten telefon, jeśli chodzi o ten wyświetlacz, to się nie brudzi w ogóle praktycznie. Tu w ogóle nie dać śladów naszych palców, ale możemy sobie tutaj, tak dla pewności, sobie przetrzeć tutaj nasz wyświetlacz, żeby ich nie było nic. I zakładamy sobie z powrotem na swoje miejsce. Teraz mi znowu strasznie tutaj ściemniało mój obraz. Niestety. Tutaj wspomagam się lampką, ale też mi słabo to wygląda, mimo wszystko. I zakładamy ten cały nasz tył na swoje miejsce. Tutaj bardzo prosty. No i jaki teraz też posiadasz. Cześć.